Witajcie. Dzisiaj poruszę temat formularzu NGC. Aby móc wysłać monety do gradingu, musicie mieć wykupiony abonament na stronie NGC. Są tu do wyboru 4 warianty, ale 3 z nich umożliwiają nam grading. Dzięki pierwszemu mamy tylko dostęp do źródeł informacyjnych, 3 kolejne nam umożliwiają grading. Ja korzystam od samego początku z trzeciego wariantu, wystarczy mi na ten moment, z czasem może przejdę na czwarty, na razie ten jest dla mnie idealny. Wracam ponownie do formularza, wypełnimy go punkt po punkcie, omówię go i powiem to, co wiem. Więc zaczynamy. Punkt pierwszy. Uzupełniamy go wpisując nasze imię i nazwisko na potrzebę filmu. Ja wpisuję nazwę kanału, kącik numizmatyczny. Podpunkt drugi. Wprowadzamy numer klienta, podam inny numer. Są to dane techniczne pewnej monety. Moneta jest z okresu PRL. Proszę napiszcie w komentarzu, o jaką monetę mi chodzi. Już Wam podaję ten numer. Każdy numer zaczyna się 2 literami. Jest nim CS 35202 900. Z katalogiem powinno Wam być prościej, aby znaleźć monetę, do której mogą pasować te dane. Punkt trzeci. Jest tutaj zawarte pytanie, czy zapoznaliśmy się z informacjami znajdującymi się w podpunkcie 5. W punkcie 4 zgadzamy się na to, że nie mogę odstąpić od umowy w trakcie wykonywania usługi. Punkt 5 informuje nas o tym, że zgadzamy się na wszystkie usługi zgodne z treścią tego formularza. Odwołuje się też do podpunktu 17. Jeśli nie podamy danych technicznych którejś z monet, NGC dodatkowo do rachunku doliczy sobie 5 euro. U samego dołu pierwszej strony tego formularza pozostało nam złożyć parafkę oraz drukowanymi literami napisać imię i nazwisko, nie zapominając również o dacie. I wpisując datę, pierwszą stronę już mamy uzupełnioną. Przejdę zatem do kolejnej strony. Na drugiej stronie mamy przedstawioną tabelę, w której są zawarte koszty wysyłki powrotnej po wykonanej usłudze. Koszta, które zostaną Wam doliczone do rachunku. Wszystko zależy od ilości monet, które macie zamiar wysłać. Gdy już trafią z powrotem do Monachium nasze slaby, punkt NGC w Monachium wyśle je nam z powrotem, sugerując się kosztami umieszczonymi w odpowiedniej tabeli. Lecz gdy chcecie wysłać monety do gradingu, musicie sami ponieść koszty przesyłki do samego Monachium. Z rozmów, które udało mi się z tym biurem przeprowadzić, padły 2 nazwy firm kurierskich. Jest to FedEx oraz UPC, lecz ostateczna decyzja należy do Was. Jest również drugi formularz, jest on skierowany do bezpośredniej wysyłki do Sarasota w USA na Florydzie. Koszty wysyłki według cennika FedEx. Więcej informacji znajdziecie w linku w opisie pod tym filmem. Ja zawsze osobiście dostarczam moje monety. Biuro NGC w Monachium zajmuje się dalszą wysyłką oraz związaną z nią kosztami i opłatami celnymi. Jest już to w ich kwestii. Teraz trzecia strona dotyczy ona takiej sytuacji, gdy na przykład wyniknie taka okoliczność, że chcecie przepakować monetę albo złożyć reklamację lub zmienić opakowanie na aktualne. W takim wypadku NGC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie monety powstałe w związku z usunięciem jej z opakowania. Trzecia strona omówiona. Zatem przechodzę do ostatniej strony tego formularza. Punkt 6. Tu uzupełniamy wpisując nasze dane. Czyli gdy monety wrócą z USA, pod jaki adres mają być dalej przekazane. Ja pozwolę sobie wpisać tu adres powiązany nieco z moim numerem klienta, a jest nim Wzgórze Lecha 62 200 Gniezno, Polska. Punkt 7. Ponownie wprowadzamy numer klienta, czyli w moim przypadku CS 35 202 900. Punkt 8. Gdzie chcę wysłać monety do gradingu. Jest możliwość, aby to zrobić na miejscu w Monachium, ale dodatkowo do każdej monety muszę doliczyć 5 euro. Ja zawsze decyduję się na USA i zaznaczam okienko standard. Punkt 9 dotyczy tego, w jaki sposób chcę odebrać monety. Jeśli chodzi o mnie, ja zawsze zaznaczam pierwsze okienko, którym jest odbiór osobisty po ustaleniu terminu. Drugi sposób, towar zostanie odesłany pod wskazany adres. Punkt 6 wraz z doliczonymi kosztami wysyłki. Trzecia opcja, można zorganizować własną przesyłkę. NGC poda wymiary paczki, a my wysyłamy tylko etykietę wysyłkową. Punkt 10. Zaznaczamy odpowiednie okienko, jakie monety wysyłamy. Czy są to amerykańskie monety, a może światowe lub ewentualnie starożytne. W moim przypadku są to monety z Polski, więc zaznaczam środkowe okienko. Już połowa za mną, teraz powinno pójść dosyć szybko. Punkt 11. Tutaj mam zdecydować, czy monety, które wysyłam do gradingu, mają być poddane konserwacji. Koszt zależny od wartości naszej monety. Przy Modern są to koszta 10 euro od każdej monety.
Przy monetach ze złota koszt usługi wzrasta do 25 euro. Jednak jeśli nie chcemy tej usługi, zaznaczamy pierwsze okienko. Punkt 12. Zaznaczam odpowiedni okres, z którego pochodzą monety. Ogólnie ja bazuję na dwóch grupach. Jest to Modern lub Economy. Modern są to monety od roku 1965 do współczesnego bez monet próbnych oraz błędów, czyli destruktów. Maksymalna wartość do 2500 euro. Economy wszystkie monety oprócz złotych do wartości 300 euro. Monety starożytne podlegają jedynie podstawowej wycenie. Ważna sprawa, gdy wysyłamy monety do gradingu, każdy formularz ma dotyczyć jednej grupy. Nie możemy łączyć monet Modern i Economy. Podobnie z resztą grup, ale wrzucę Wam screenshota, jeśli macie potrzebę, to sobie zatrzymacie film, aby poczytać, co klasyfikują inne grupy. Punkt 13. Jest to oczywiście opcjonalna dodatkowa usługa, której jeśli nie mamy potrzeby zaznaczać, to tego nie robię. Od momentu pierwszych wysyłek w tym podpunkcie zaznaczałem tylko okienko Mint Error, ale są tu również inne usługi, takie jak różnego rodzaju uchwyty, bardziej odporne na zarysowania dla grubszych monet niż większość dostępnych. Te dwa już są dla monet większych niż 100 mm i grubszych niż 25 mm. Można również zamówić rodowód dla naszej monety. Fajne jest to dla okazu, który może pochodzić z jakiejś słynnej kolekcji. Wtedy otrzyma właśnie taki dopisek. Jeśli posiadamy inny wariant, jest też tu specjalna etykieta i nawet można zaznaczyć sobie oznaczenie z dnia emisji monety. Bardzo ciekawe rzeczy można dodatkowo dokupić. Punkt 14 należy on również do opcjonalnej usługi. W tym podpunkcie możemy poprosić o przepakowanie monet i umieszczenie ich w nowych opakowaniach. Koszt zależny od wartości i wielkości. Punkt 15. Ponowna weryfikacja oceny. Opakowanie zwrotne. Przykład. Gdy wyślemy monetę w oryginalnym opakowaniu, NGC zwróci nam je za 5 euro od jednego formularza. I ostatnia usługa to analiza metalurgiczna za 70 euro od monety. Punkt 16 jest ostatnim podpunktem z dodatkowych usług, które mamy możliwość zaznaczyć w tym formularzu. Jest to cyfrowe obrazowanie monet, koszt 5 euro oraz wysokiej rozdzielczości zdjęcia. Naprawdę są fajnie wykonane, są robione ze względu na to i jest to tylko przykład. Chcemy opublikować jakąś rzadką monetę w mediach społecznościowych lub na jakimś forum i potrzebujemy, aby to robiło naprawdę fajny efekt. Jest to właśnie idealne rozwiązanie na taką okazję. I w końcu punkt 17. Tutaj wpisujemy wszystkie ilości oraz dane techniczne monet, które chcemy wysłać do gradingu. Ja wyślę 5 monet, teraz uzupełnię tą tabelę i wrócę do Was, aby to omówić. A więc zaczynam. Tu wpisuję ilość danej monety, którą chcę wysłać. Druga rubryka, w tym miejscu wpisuję pochodzenie monety, czyli Polska. W trzecie okienko wprowadzam rok monety. Do następnego okienka podaję mennicę. Jest nią mennica warszawska. Kolejna rubryka jest na nominał, a wpisujemy właśnie w taki sposób. Przy monetach groszowych w skrócie wpisujemy groszy, czyli 50G. Natomiast nominał złoty wprowadzamy na przykład 1 zł, w skrócie 1Z. Kolejna sprawa, podobnie jest z 200 tysięcy złotych, czyli wpisujemy tu 200 KZ i tak dalej. Kolejna rubryka dotyczy, jakie są to monety. MS, czyli Mint State, monety bite w formacie obiegowym, Proof, czyli PF, natomiast jest specjalnym formatem dla kolekcjonerów. Jeśli źle zaznaczycie, nic się nie dzieje, NGC poprawi to, ale mimo wszystko starajcie się wpisywać poprawnie. Kolejna rubryka, należy w niej zaznaczyć odpowiednie okienko, kiedy posiadamy wariant lub destrukt. Ósma rubryka dotyczy przepakowania monety ze slabu PCGC do NGC. W następną wpisujemy numer slabu, gdy potrzebujemy go przepakować lub zareklamować. W kolejnej rubryce wprowadzamy, z jakiego metalu jest wybita moneta. I ostatnie okno wpisujemy tu wagę naszego okazu. Takie tabele o wiele łatwiej wypełnia się z katalogiem. Po wypełnieniu rubryk wystarczy wszystko zliczyć i wpisać w podsumowaniu. Punkt 18. W jedynce wpisujemy monety, które według nas wymagają konserwacji. Tutaj prócz kosztów gradingu, którym jest 20 euro, doliczamy dodatkowo 10 euro za jedną monetę. Wyjdzie 30 euro od monety. Nie mam tu takiej monety, więc to pole pozostawiam puste. Ja wysyłając monety w punkcie 11 nie zaznaczam nic. Gdy NGC otrzyma monety, jeśli jest taka potrzeba, otrzymam maila z zapytaniem i wyszczególnionymi pozycjami, które wymagają takiej konserwacji. Wtedy odpowiadam tak albo nie. Dwójka. Wpisujemy wszystkie sztuki, które należą do usługi gradingu. W moim przypadku jest to 5 monet. Są to monety Modern, więc według cennika 20 euro razy 5, co daje 100 euro.
Trójka. Posiadam w tych 5 sztukach jeden destruk, więc jest to jedyna z dodatkowych usług i doliczam według cennika 15 euro. Czwórka. Nie potrzebuję profesjonalnych zdjęć, ten punkt pozostawiam pusty. Dodatkowo do całej kwoty jest doliczany koszt formularzu, czyli 13 euro oraz pod numerem 6 koszty wysyłki. Nie wpisujecie tu kosztów wysyłki z Polski do Monachium. To już jest w Waszej kwestii. Uwzględniacie tylko koszty przesyłki zwrotne po wykonanej usłudze. Według tabeli kosztów takiej przesyłki, która znajduje się w tym formularzu i według tych sztuk, które trafiły do gradingu, przesyłka w Monachium do Polski wyniesie nas 55 euro i 93 centy. Podliczając wszystko, koszty gradingu 5 monet z dodatkową usługą oraz przesyłką wyniesie Was 183 euro i 93 centy. Tak to wygląda. Ja zawsze moje monety dostarczam osobiście do biura w Monachium, więc omijają mnie koszty wysyłki. Punkt 19. Po zrealizowaniu usługi przez NGC dostaniecie na maila rachunek, który należy opłacić. Posiadając konto NGC macie ciągły podgląd na Wasze zamówienie. I to by było wszystko na temat formularza NGC. Jeśli coś pominąłem, z góry Was przepraszam za to. Życzę Wam wytrwałości oraz samych not top pop. Zachęcam Was również do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.